Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryka. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak udekorować sypialnię w Minecraft, aby wyglądała naprawdę niesamowicie. Część pomysłów znam z doświadczenia, a resztę pozbierałem z grafiki Google i Pinteresta, aby było tu wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli doceniasz moją pracę, to zostaw darmowego suba z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić lajka i komentarz, na który z przyjemnością odpowiem. Jeśli wykonasz wszystkie te czynności, naprawdę mocno pomożesz mi w rozwoju mojego kanału. Bez dłuższego gadania, zaczynajmy. Na początku zacznijmy od naszego ulubionego miejsca, czyli od łóżka. Na początku ja sobie robię tutaj coś takiego, że rozwalam sobie, dodaję sobie skrzyneczkę, teraz ustawiam sobie tutaj cyk, cyk, sztandary w taki oto sposób, dodaję sobie schodki, teraz ustawiam sobie cyk, cyk, no i oczywiście do góry nogami w taki oto sposób, żeby wyglądało to w ten sposób. Teraz ustawiam sobie łóżeczka, po bokach dodaję sobie coś takiego, cyk, tutaj takie właśnie półeczki, dodatkowo dodajemy sobie w ten sposób. Teraz oczywiście tu dołu możemy zrobić tak. No i teraz uzupełniamy sobie śniegiem, żeby zakryć to właśnie brązowe rusztowanie naszego łóżka w taki oto sposób. Teraz dodatkowo możemy sobie tutaj rozwalić w taki oto sposób, ułożyć sobie deseczki, żeby to jeszcze bardziej modern wyglądało. Nad tym ustawić sobie coś takiego, dodać teraz sobie lampeczki tutaj i tutaj, no i pozostało również dodać dekoracje w taki oto sposób na przykład. I tak oto prezentuje się nasze modernistyczne łóżko. Nie wiem jak wam, ale mi naprawdę mega się podoba. Oczywiście kolory łóżka i sztandarów możecie wybrać według własnego uznania. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym wybudować, będzie nasza szafa. I teraz jak ją zrobić? Ja sobie ją robię w taki oto prosty sposób, że tutaj sobie ustawiam dwie beczki, cyk, cyk, teraz tutaj ustawiam sobie raz, dwa, trzy, cztery, teraz tutaj ustawiam sobie raz, dwa, tutaj będziemy ustawiali nasze wieszaki, czyli ja sobie już ustawię jeden, drugi, no i trzeci musimy ustawić w specyficzny sposób, ponieważ musimy go ustawić tak, że na początku tutaj postawimy sobie jakikolwiek płotek, teraz tutaj zrobimy sobie cyk, coś takiego, robimy w tą stronę, ustawiamy piston, przesuwamy, cyk, cyk, cyk i wszystko ładnie, pięknie nam tutaj wpada. Teraz oczywiście tutaj sobie dodajemy jeszcze w taki oto sposób, cyk, cyk, przesuwamy to sobie niżej, elegancko, mamy coś takiego, no i teraz oczywiście dodajemy sobie ciemne klapy w taki oto sposób, dodajemy sobie tutaj szuflady, żeby to ładnie nam wyglądało wszystko. Ok, dodajemy sobie świerkowe tutaj w ten sposób. No i teraz tutaj możemy dodać albo dwie skrzyneczki, albo powiedzmy jedną skrzynkę i jeszcze jakąś roślinkę, jeżeli nam na tym zależy. Jeżeli nie, to nie musimy. Pozostało teraz tylko wyposażyć naszą szafę, czyli tutaj dodajemy sobie wszystko, co jest nam potrzebne, wszystko, co chcemy tutaj mieć. Także po prostu uzupełniamy nasz asortyment w taki oto sposób. Na koniec, jeżeli bardzo nam zależy, możemy jeszcze całość sobie obudować w taki oto sposób. Możemy, nie musimy, to jest dobrowolne, każdy z Was zrobi jak będzie uważał. I tak oto prezentuje się nasza wypasiona szafa. Ale skoro szafę już mamy, to możemy obok niej zrobić sobie od razu przebieralnię lub jakąś ubieralnię. Nie wiem jak to w sumie określić. Na początku zróbmy sobie coś takiego, że tutaj sobie ustawimy tak, na to ustawimy sobie cyk. Tutaj zrobimy sobie oczywiście w ten sam sposób. Ok, mamy coś takiego. Tutaj również sobie ustawiamy dispenser w tą stronę. I ustawiamy tak. Teraz u dołu ustawiamy sobie jeszcze dispenser, na to kładziemy sobie półpłytkę. Znaczy płytkę naciskową, nie półpłytkę. Teraz sobie tutaj ładnie, pięknie to zabudowujemy. Ok, cyk, cyk. Raz, dwa, trzy. Teraz tutaj możemy sobie dodać jeszcze jakąś taką zasłonkę. No i pozostało nam teraz w każdy z dispenserów włożyć jakąś część ubioru. Elegancko. Cyk. I nasza przebieralnia jest gotowa. I popatrzcie, wystarczy, że sobie wejdę i wychodzę calutki ubrany już w gotową zbroję. Pozostało mi jedynie wrócić, zdjąć zbroję i włożyć ją z powrotem do przebieralni. Kolejną rzeczą, jaka może być Wam przydatna w sypialni, jest toaletka do makijażu. I teraz tak robimy sobie ją w następujący sposób. Coś takiego, teraz tutaj oczywiście ustawiamy sobie
jakieś tam nasze krzesełko. Teraz stawiamy sobie oczywiście krosno i robimy lustro. Lustro robimy w następujący sposób. Cyk. Robimy coś takiego. Dodajemy teraz fejdzik od dołu. Dodajemy fejdzik od góry. To będzie ten. Cyk. I mamy zrobione lustro, które sobie możemy ustawić. Teraz dodajemy sobie jakieś tam kosmetyki. No i oczywiście tutaj jeszcze z drugiej strony, bo dlaczego by nie. Co do tego krzesła, to możecie jeszcze zrobić w taki sposób, że tu po prostu zrobicie coś takiego i będziecie mieli taki większy fotelik. W taki oto sposób. Jak widzicie, wygląda to naprawdę dobrze i możecie to sobie modyfikować na naprawdę wiele różnych sposobów, w zależności od tego, czego potrzebujecie na tej toaletce. No dobra, modernem, ale wiem, że niektórzy z Was mają domki w tradycyjnym stylu i może chcieliby właśnie takie bardziej tradycyjne łóżko, tudzież średniowieczne. Jak je zrobić? Już Wam pokazuję. Na początku robimy sobie coś takiego, że tutaj ustawiamy sobie na 4. Teraz u dołu sobie tutaj wykopujemy, ja tu sobie stawię 2 beczki, no i oczywiście po skosie dajemy sobie nasze sztandary. Teraz oczywiście tutaj sobie podwyższam na chwilkę, dodaję sobie w ten sposób, cyk, cyk, przesuwam w dół i mam coś takiego, nasze poduszki już są na swoim miejscu. Teraz oczywiście dostawiam sobie łóżka. Idąc dalej, oczywiście tutaj sobie robię coś takiego, że tu od wewnątrz sobie robię w ten sposób. Teraz ustawiam sobie oczywiście po skosie tutaj coś takiego. To mogę sobie tutaj rozwalić i ustawić sobie cokolwiek tutaj chcecie. W moim przypadku będą to półki na książki. Ok, mamy coś takiego. Teraz tutaj sobie przeciągamy to do końca łóżka. Tutaj na końcu łóżka dostawiamy sobie takie 2 bloczki. Teraz oczywiście tutaj ustawiamy na dole coś takiego. Ponownie robimy cyk, cyk. Teraz cofamy się tutaj i teraz możemy to zrobić na 2 sposoby. Albo robimy coś takiego, albo robimy coś takiego. Nie wiem, która z metod Wam bardziej pasuje, która dla Was jest bardziej odpowiednia. Równie dobrze możecie nawet zrobić coś takiego, jeżeli macie na to ochotę. To wszystko zależy od Was. Możecie również to rozwalić całkowicie i zrobić sobie tutaj albo z tego. Wszystko zależy od Was. Nie wiem, jak będziecie chcieli to zrobić. W moim przypadku ja sobie zrobię po prostu coś takiego, żeby już było to wszystko z jednego koloru, czyli sobie zrobię w ten sposób. Elegancko. No i teraz tutaj do góry nogami ustawiam sobie ponownie coś takiego. Co więcej, dzięki temu, że tu są półpłytki, to tak naprawdę tutaj możemy sobie rozwalić i tutaj zrobić jeszcze coś takiego dla lepszego efektu wizualnego od wewnątrz. Bym powiedział nawet więcej. Jeżeli chcemy naprawdę sobie tutaj zrobić jeszcze coś fajniejszego, to możemy to zrobić w taki oto sposób. Cyk i tutaj ponownie w ten sam sposób. Do góry nogami ustawić sobie coś takiego i wtedy tu od wewnątrz w ogóle naprawdę super to zaczyna wyglądać. Teraz tutaj po bokach możemy sobie dostawić 2 beczuszki w taki oto sposób, no i tutaj zrobić ponownie coś takiego w taki oto sposób, żeby to nam ładnie, świetnie wyglądało. Na koniec oczywiście pozostało nam to udekorować, czyli dodać sobie jakąś lampeczkę, tutaj jakiegoś kwiatka albo jakąś roślinkę. Tutaj dodać oczywiście zasłony pasujące do naszego łóżka, no bo to jednak jest łóżko z baldachimem, to się chyba tak fachowo nazywa, prawda? No i oczywiście tutaj wszędzie możemy sobie pododawać właśnie w taki oto sposób jakieś takie mniejsze dekoracje. I voilà! I tak naprawdę mamy gotowe całe nasze łóżko, takie bym powiedział bardziej średniowieczne, chociaż jak zetniecie górę, to będzie takie typowe łóżko survivalowe, więc naprawdę możecie je zastosować gdziekolwiek chcecie. I teraz macie 2 rodzaje łóżek, albo takie modernistyczne, albo takie właśnie średniowieczno-survivalowe. Ale skoro tyle rzeczy już mamy, to moim zdaniem przydałaby się jeszcze co najmniej jedna rzecz, jaką jest biurko, bo większość z nas w sypialni ma biurko, ma swój komputer. I teraz jak to zrobić? Ja teraz sobie robię coś takiego. Tutaj sobie daję płytkę naciskową. Tu daję coś takiego. Ustawiam sobie swój monitor. Powiedzmy coś takiego sobie ustawię, bo mam 2 monitory. To sobie ustawię taki szerszy. O, powiedzmy, dobra, grajmy sobie w Minecrafta. Ustawmy sobie myszkę. Do tego mikrofon. Dajmy sobie w taki oto sposób. No i teraz zróbmy oczywiście nasz fotel gamingowy. W moim przypadku będzie to coś takiego. Cyk, cyk, cyk,
I tak naprawdę nasz fotel, nasze stanowisko gamingowe jest już w pełni gotowe. Dajcie znać, co o nim sądzicie, bo mi na przykład podoba się mega. Kolejną rzeczą, jaką może nie tyle co wy, co wasi rodzice mogą mieć w sypialni, jest coś a la taka właśnie kozetka. I teraz jak ją zrobić? Ja taką kozetkę robię w taki oto sposób, że tutaj ustawiam sobie w ten sposób, powiedzmy, o, tutaj ustawię sobie jedną poduszkę, tu drugą, tu trzecią. Coś takiego. Tu sobie oczywiście to zabuduję. Ok, teraz oczywiście tutaj muszę sobie postawić schodki i schodki ja robię sobie w ten sposób. No i oczywiście idąc dalej muszę postawić sobie tutaj pistony, żeby to przesunąć w dół. Ok, skoro mam to, no to oczywiście to sobie przesuwam. Ok, coś takiego sobie zrobiłem. W taki oto sposób. No i tutaj oczywiście dostawiamy, teraz mi uciekło, dostawiamy sobie coś takiego i mamy taką ala kozetkę. Tutaj możemy sobie dodać jakiś dywanik, albo nawet zrobić coś takiego. To już tak naprawdę zależy tylko od was, co sobie tu zrobicie. Moim zdaniem taką kozetkę niektórzy z waszych rodziców mogą mieć jeszcze u siebie w sypialni. Także jeżeli chcecie ją mieć u siebie, to proszę bardzo. Jedną z ostatnich rzeczy, których nam brakuje w naszej sypialni, jest jakiś regał. No i teraz jak zrobić taki regał? W moim przypadku ja sobie robię taki troszkę, bym powiedział, bardzo niesymetryczny regał, bo robię sobie coś takiego, ale to jest właśnie tak bardzo w tym nowoczesnym stylu, nie? Wiecie, że mi się ten nowoczesny styl podoba, dlatego ja bardzo lubię go wszędzie wciskać. I teraz tak, tutaj sobie daję jakiś obrazek, bo taką mam na to ochotę, albo może nie tutaj, co zrobię go sobie właśnie po tej stronie bardziej. Tutaj sobie zrobię jakiś obrazek, tutaj sobie dodam jakieś tam rzeczy, na przykład w taki oto sposób, cyk, tutaj dodam sobie jakąś lampeczkę, cyk, proszę bardzo, tutaj dodam sobie jakąś główkę creepera, tutaj znowu sobie jeszcze coś tam pododaję, cyk, cyk. No i oczywiście na samym końcu pododaję sobie jakieś roślinki, bo dlaczego by nie. I w taki oto sposób mamy zrobiony naprawdę kozacki regał w naszej sypialni. Ej, serio, nie sądziłem, że aż tak dobrze będzie to wyglądać. Ostatnia rzecz, no to oczywiście nasze dekoracje. W moim przypadku tradycyjnie, wiecie, że ja jestem tradycjonalistą i lubię wszędzie wpychać ten tradycyjny, taką szachownicę tą tradycyjną. No sorry, no mi się to podoba, może kiedyś zmienię wzorek. Albo dobra, spróbujmy zmienić wzorek na jakiś inny. Tym razem zróbmy coś takiego, niech będzie w ten sposób, że zrobimy to tak. O, coś takiego zróbmy, zmieńmy sobie wzorek, tym razem będzie troszeczkę inny. No i oczywiście tutaj możemy sobie dodać jeszcze taki większy dywan, jeżeli chcemy ten właśnie taki, wiecie, puchowy, no to go jak najbardziej możemy sobie dodać w taki oto sposób, że tutaj wylewamy sobie wodę, no i tutaj sobie robimy cyk, 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 z tej strony robimy to samo, no i teraz tak naprawdę pozostało nam to wszystko pozamykać ładnie, elegancko, no i dodać ten nasz puchowy dywanik w taki oto sposób. Jeżeli taka nowoczesna sypialnia Ci się podoba i chcesz więcej takich poradników, na przykład jak udekorować taką sypialnię bardziej w tradycyjnym stylu lub biuro, to oczywiście zostaw lajka, suba z dzwonkiem i komentarz. Wtedy będę wiedział, że serio chcesz obejrzeć takie odcinki. Poradniki jak udekorować kuchnię, salon czy łazienkę są już dostępne na moim kanale i wyświetlają się w karcie po prawej stronie ekranu. Po lewej stronie z kolei widzisz film, który YouTube wybrał specjalnie dla Ciebie na podstawie innych filmów, które lubisz oglądać. Wybierz sobie ten, który bardziej Ci się podoba, no i oczywiście nie zapomnij wbić na Discord i zostawić followa na innych moich socialach, do których link znajdziesz w podpiętym komentarzu. Tam również jestem aktywny. Tymczasem życzę Ci miłego oglądania filmiku, który wybrałeś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemana Rapajus i ja. Cześć!